Serdecznie zapraszam do odcinka 67 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 4. W poprzednim 66 odcinku opowiedziałem o losach Groty Patriarchów na przestrzeni wieków. W tym odcinku opowiem, w jaki sposób Dawid został królem Izraela. Dawid był najmłodszym synem Jesego z Betlejem i w dzieciństwie zajmował się pasterstwem. Jednakże sędzia i prorok Samuel w tajemnicy namaścił go na króla. Panujący wówczas król Saul uczynił Dawida nadwornym grajkiem na lirze. To właśnie Dawid podczas wojny Izraela z Filistynami podjął się walki z Goliatem, którego pokonał. Nagrodą za zabicie Goliata było małżeństwo z córką króla Saula. Wkrótce Saul zauważył, że Izraelici bardziej cenią Dawida niż jego. Dlatego powierzył mu dowództwo armii w nadziei, że spotka go klęska. Dawid opuścił dwór i zdobył zwolenników w sąsiednich krajach, stając się wrogiem Saula. Podobno kilkukrotnie był w obozie króla Saula i darował mu za każdym razem życie, z uwagi na nietykalność osoby królewskiej. Kiedy król Saul zmarł, podobno zabity na własną prośbę przez jednego ze swoich żołnierzy, Dawid skazał tego żołnierza na śmierć i udał się następnie do Hebronu, gdzie został ogłoszony królem Judy, największego z pokoleń Izraela. Powstają jednak pytania, dlaczego król Saul zdecydował się popełnić samobójstwo, wykorzystując do tego celu swojego żołnierza? Dlaczego Dawid skazał na śmierć tegoż żołnierza? Czy kierowała nim troska o godność królewską, czy może chciał pozbyć się niewygodnego świadka i cały incydent z rzekomym samobójstwem został wymyślony przez samego Dawida? W jaki sposób Dawid stał się królem całego Izraela? Otóż kiedy zmarł król Saul i jego 3 synowie polegli w bitwie z Filistynami, Abner, dowódca wojsk Saula, obwołał królem ostatniego syna Saula, Iszbala. Jednakże poza jurysdykcją króla Iszbala nadal pozostawała Judea, w której rządził król Dawid. Jak to się stało, że królem Izraela został jednak Dawid, a nie Iszbal? Według Biblii Iszbal został zdradzony i zamordowany przez swoich dowódców Rekaba i Bana. Gdy mordercy zanieśli dobrą wieść Dawidowi, on poćwiartował ich, a zwłoki powiesił w Hebronie. Również w tym przypadku powstaje pytanie, dlaczego Dawid zamordował w tak okrutny sposób ludzi, dzięki którym został królem Izraela? Czy kierowała nim sprawiedliwość, czy może sam był zamieszany w to morderstwo? Jednakże, niezależnie od odpowiedzi na te pytanie, największe korzyści ze śmierci zarówno króla Saula, jak i jego syna Iszbala uzyskał właśnie Dawid. I to on miał wyraźny motyw do takiego niezbyt pokojowego przejęcia władzy. Ciekawy jest również wątek związany ze śmiercią dowódcy wojsk Saula, Abnera, który obwołał Iszbala królem. Otóż dowódcą wojsk Dawida był jego bliski krewny Joab, który był synem Serui, siostry Dawida. Po śmierci Saula rozpętała się wojna domowa w Izraelu. Doszło do bitwy koło Gibeonu pomiędzy wojskami Dawida dowodzonymi przez Joaba, a zwolennikami Iszbala dowodzonymi przez Abnera. Podczas walki zginął z rąk Abnera brat Joaba, Azachel. Śmierć brata wzbudziła chęć zemsty u Joaba, a więc ściągnął podstępnie Abnera do Hebronu i tam go zamordował. Według przekazu biblijnego, pomimo oczywistej zbrodni, Dawid nie ukarał Joaba. Warto również zwrócić uwagę na imię króla Iszbala. W końcówce imienia występuje wyrażenie Baal, sugerujące odniesienie do kananejskiego, pogańskiego boga Baala. W hebrajskich tekstach często zmieniano te końcówki na Boszet i w tej wersji król nazywałby się Iszboszet,
a nie Iszbal. Do bożka Bala powrócę w innym odcinku. Powróćmy do Dawida. Dawid został królem całego Izraela około roku 1008 przed naszą erą. Od samego początku prowadził bardzo agresywną politykę zewnętrzną, podbijając wiele ludów, między innymi Filistynów. Prawdopodobnie to Dawid zdobył twierdzę Jebusytów położoną na Syjonie i później całe miasto. Z Syjonu uczynił swoją rezydencję, a z Jerozolimy stworzył główny ośrodek religijny i stolicę Izraela. Kim byli Jebusyci? Jebusyci byli plemieniem kananejskim zamieszkującym Jerozolimę, zwanym Jebus. W Starym Testamencie można znaleźć wzmiankę, że Jerozolima była znana wcześniej jako Jebus. Jednakże informację tę kwestionuje Niels Peter Lemsze, twierdząc, że Jerozolima była nazywana Urusalim. Nazwa ta jest pochodzenia sumero-akadyjskiego i oznacza założona przez boga Szalima. Bóg Szalim był kananejskim bogiem zachodzącego słońca i świata podziemnego, a także zdrowia i doskonałości. Jedyny zachowany starożytny tekst o Jebusytach zawiera Biblia hebrajska, według której Jebusyci byli mieszkańcami Jerozolimy i Kananejczykami, obok biblijnych Chetytów i Amorytów. Chetyci byli ludem posługującym się językiem chetyckim, który stworzył potężne państwo z centrum w Anatolii około XVII wieku przed naszą erą. Lud ten posiadał znakomicie uzbrojoną armię i kontrolował Anatolię, północną Mezopotamię, Syrię i Palestynę. Upadek państwa Chetytów nastąpił około XII wieku przed naszą erą. Jak wskazuje Biblia, droga Dawida do władzy nie była usłana różami i popełnionych zostało wiele zbrodni, z których niektóre nadal pozostają zagadką. Jednakże król Dawid pozostaje postacią bardzo kontrowersyjną, otoczoną mgłą tajemnicy i dlatego do niego powrócę w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 67, w którym opowiedziałem, w jaki sposób Dawid został królem Izraela. Serdecznie zapraszam do odcinka 68 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 5.